Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na mój chów Bergman. Dobrze, słuchajcie, rozpoczęliśmy listopad i poprzednio opowiadałem Wam o moich tegorocznych wakacjach, kilku dni, które spędziłem w Tropei. Jeśli, tak jak mówiłem ostatnio, macie jakieś pytania, ewentualnie chcecie się podzielić jakimiś informacjami. Zbliżają się, sezon wakacyjny się zbliża, pewnie każdy będzie chciał albo nawet już gdzieś wyjechał. O, i maszyna nie pracuje, a dlaczego? Włączmy. Kruszarka ruszyła. Dobra. No, mam nadzieję, że z czasem ta ilość tego dobra. Łopatka odpoczywa. Ilość tego wapna zejdzie mi właśnie stąd, z tego meridiana, bo musimy go wykorzystać do workowania za chwilę. No i te 4,5 tysiąca to nie wiem, czy to się uda tutaj przeprowadzić tą operację. No zobaczymy za moment. Dobra, więc tutaj się produkuje. Klasycznie skoczymy do jabłuszek. Zobaczmy, czy nasz mus jabłkowy też jest łaskawy się produkować. No jest. Jeszcze pozwolimy sobie dosypać trochę jabłuszek. No sezamie, zamknij się. Tradycyjnie. Słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani jeszcze jakimiś podpowiedziami, gdzie można fajnie spędzić wakacje, to piszcie, pytajcie. W paru miejscach na świecie fajnych byłem. Wszystko to oczywiście zawdzięczam nienasyconej pasji podróżniczej mojej szanownej małżonki, bo ja to jestem taki, że tak powiem, domator, ale w sumie nie mam problemu z wyjazdami. Lubię wyjazdy, w szczególności wyjazdy samochodowe. Był taki rok, żeśmy zrobili parę tysięcy kilometrów po Europie. Dojechaliśmy praktycznie samochodem aż do Barcelony i z powrotem, więc odwiedzając po drodze jeszcze parę krajów, między innymi Andorę, więc bardzo to była sympatyczna wycieczka i bardzo mile ją wspominam. Dobra, myślę, że czas najwyższy by było wziąć tą beczułkę i ją wykorzystać do podlewania. O, ten mod też ma dużo, widzę, fajnych rzeczy. Czy to jest lusterko, które nie działa? Czy o co tu chodzi? Posłuchajcie, jak głośno słychać silnik, jak otworzymy. To mi się podoba, to jest fajne. No, to jest fajne. To jest fajnie zrobione. To jest pewnie jakiś tempomat. Tak, włączenie, wyłączenie światełka. Ok. Jedźmy z tą beczką, napełnimy ją wodą i myślę, że będziemy mogli podlać cały ogródek. Tym traktorkiem, tym Volvo żeśmy jeszcze nie jeździli, więc pozwólcie, że wykonamy taki kurs. Chociaż przyznam szczerze, że dzisiaj w planie miałem większościowo jednak 25 na godzinę to nie jest demon szybkości i nie jest to na takie odległości traktor do poruszania się, ale tak rzadko nim jeżdżę, że z przyjemnością się przejadę. Nawet zrobimy to
Może tak troszkę z boku, żeby wyeksponować maszynę. Bo jest faktycznie bardzo, bardzo fajna i powiedziałbym zjawiskowa, tylko że żebym ja jeszcze umiał jeździć tak z boku. No właśnie. Na takiej prostej to mogę jechać, tylko dobrze jadę. Tak. Jest wczesny listopad, taka szarówka. Liście jeszcze mają piękne kolory na tej mapie, więc bardzo sympatycznie to wszystko wygląda. Słuchajcie. Pytanie za 7 punktów, czy ja będę mógł odesłać ten traktor jakimś pracownikiem, bo by było fajnie, gdybym mógł. Myślę, że tym Volvo jeszcze jak będziemy mieli pola, to popracujemy. Taką mam nadzieję przynajmniej, że się jeszcze pobawimy, bo jest to bardzo przyjemne. Zobaczcie, bardzo przyjemna maszynka, bardzo fajnie wykonany mod, tam z możliwościami różnymi w kabinie. Mamy i światełka, ponieważ jest wczesny listopad, to może warto by było zapalić. To już niebawem podjedziemy pod górkę i w zasadzie będziemy już na drodze, bo ja mam taki pomysł, żeby tą wodę wziąć z tego stawu, który tutaj będzie za moment. Ja już z tego stawu brałem raz wodę, więc myślę, że jak wezmę drugi raz, to też będzie dobrze. Pusta beczka, więc wciągnięcie ją pod górkę nie nastręcza nam dużych problemów. Dobra, wróćmy może do wnętrza. Możemy tak pojechać, będzie lepiej trochę widać nawet. Dobra, teraz ta woda, ona była gdzieś tu niedaleko. Ale to nie był ten zakręt, tylko chyba tak, tam za sklepem powinna być. Więc tutaj zaraz nabierzemy w tym stawie wody. Ok, nic nie jedzie, możemy skręcić. O, kaczki stoją. Chodzą, czekają, żebym mnie rozjechał. Teraz tak, jak to wygląda? Czy ja tu mogę tą wodę załadować? Mogę ją wyładować, a załadować? O, pojawiła się opcja chyba. Tak jest. Mieścimy nie za wiele, bo 2500 litrów, no ale jak na ten traktor, to widzę, że to i tak jest sporo. Mamy pewien problem. O. Ale nic nie szkodzi, daliśmy radę. Słuchajcie, czy wody potrzebuję? Nie, najpierw zrobimy ogródek, a potem podrzucimy tutaj ewentualnie wodę,
Myślę, że ogródek bez problemu podlejemy z tej beczki. Zastanawiam się tylko, w jaką stronę dalej iść z rozwojem, bo myśmy kupili praktycznie biogazownię, ale nie mamy do niej materiału. Więc może przydałoby się zainwestować w jakąś łąkę i na tej łące troszeczkę pobawić się w koszenie i w robienie kiszonki. I teraz jakie my tu mamy opcje? Kierunek wyładunku prawo, ale nie wydaje mi się, żebym mógł coś podlać. No, podjedźmy jakoś inaczej, bardziej na prawo. No właśnie, i pan podlewa. Pan podlewa nie tylko drzewa owocowe, jak się okazuje, ale może równie dobrze podlać taki ogródeczek. No, trochę tutaj tej wody wchodzi, nie mogę powiedzieć, że nie. Przejedźmy do następne poletko. Fajnie, fajnie, pan ciemny tutaj podlewa. Tak, znacie algorytmy YouTube'a, więc muszę powiedzieć pan ciemny. Nie mogę inaczej. Nie wiem, to na pewno nie jest rasizm. Pan po prostu jest dobrze opalony, pewnie wrócił też z wakacji jak ja. No mi troszeczkę, powiem otwarcie, w paru miejscach skórka jakby zaczęła schodzić. Trochę tutaj przesadziłem z tym słońcem włoskim. No ale słońce, czy we Włoszech, czy nie, powiem wprost, że wszędzie jest bardzo takie ostatnio agresywne, zauważyłem, i trzeba się mocno smarować. Ciekawe, czy z tego stawu mogę jeszcze tą wodę wyjąć. To jest dla mnie rzecz taka, że chętnie bym to sprawdził. Czy jak tą beczkę tutaj wpakuję, to będę mógł załadować wodę? No, wpadnie do tego stawu? Nie wpadnie. Wpadła. Nie no, no po prostu dla Boga. To ja tu potrzebuję małej beczki, wszystko inne mogę sprzedać. Słuchajcie, tak naprawdę. Mała beczka za nieduże pieniążki i jesteśmy w domu. To jak tą mogę beczkę napełnić, no to tamten wózek też powinienem móc napełnić. Zaraz to też przetestujemy. Widzisz, konewką podlewanie tego wszystkiego to naprawdę zejdzie. A my jesteśmy rolnik prawie przemysłowy. Że tak pozwolę sobie zażartować. Ale z drugiej strony nie jest to dalekie od prawdy, gdyż mamy przecież kopalnię, która bardzo dobrze prosperuje, tak? Mamy biogazownię, którą na razie głodzimy, w sensie ona nie ma prawie żadnych materiałów do przerobu, ale biogazownia dała mi kupę miejsca właśnie do zrobienia, i muszę do tego tematu wrócić, do zrobienia pola obok. Trzeba będzie przytargać jakiś pług i zrobić. No, zerknijmy. Woda jest na maksa. Tu też. Tu też.
I tu też, to z wodą mamy spoko. Tu też jest na maksa. Tu też jest na maksa. No i teraz tutaj też już jest na maksa. To zobaczmy, czy ja mogę wody nalać do tej beczki. Jakbym mógł tutaj tą wodę do tej beczki nalać, to się nie utopić oczywiście. Popatrzcie, nie, no to mistrzostwo świata jest. Ja tutaj nie muszę też z dużą beczką jeździć. Tylko 7 razy z małą. No. No okej, w takim razie zostawmy tą naszą beczułkę tutaj, niech sobie stoi, bo te winogrona zawsze potrzebowały dużo. Czy ja tą wodę mogę gdzieś tutaj zmagazynować? Nie, ale nawet nie potrzebuję. Teraz pojedziemy do Kus i kozy napoimy, ile się da. Tam chyba stoi jakaś beczka, zaraz zobaczę. Wydaje mi się, że ja dla Kus miałem beczkę i tą samą beczkę w sumie mógłbym wykorzystać tutaj, no ale ta się nawinęła i było bardzo widowiskowo, bardzo fajnie i Mordka się z tego tytułu cieszy. Tylko no tych miesięcy zimowych nie specjalnie je lubię, bo no dobra, wjedziemy do środka, bo po prostu jest ciemno, a ja nie lubię jak jest ciemno na mapie. Lubię jak jest jasno zwyczajnie. Tak, mamy tutaj coś do przechowywania wody. No właśnie niespecjalnie widzę, jednak. Jednak niespecjalnie, więc taka mała byczółka, która by była dla jednego i dla drugiego gospodarstwa, nie byłaby tutaj zupełnie złym pomysłem. Z tym panem tutaj lejącym. Okej, niech sobie to spokojnie tutaj wyleje. Ja może tą beczkę tutaj zostawię po prostu i jak już ruszy sad jabłkowy, to zwyczajnie kupię do sadu jabłkowego drugą taką beczkę. Traktor tam poślemy, żeby stał. Bo ta woda dosyć tu się wolno wylewa, no ale zerknijmy, ile te kozy już tutaj mają tej wody. 1300. One będą miały 2500? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Bo jestem przekonany, że tą beczkę może pociągnąć ten tutaj traktorek ogrodniczy. 1700 i jeszcze 600 wleje, to będzie 2300. To odrobinkę zabraknie tej wody, ale nie dużo, więc ja nawet nie będę jej tutaj uzupełniał. Wszystko co się wyleje, to będzie wylane po prostu. I beczułkę gdzieś zaraz zaparkujemy. W sumie w tym czasie możemy zerknąć, jak my tutaj z tego... O, to tutaj mamy trochę mleka koziego. 100 litrów, 100 litrów i 44. No to te 100 litrów moglibyśmy już gdzieś tutaj wynieść. Zawsze jak tak biegnę na szybkości, to mi się te... O, właśnie. Wszystkie baniaki... O, to tego nie widziałem jeszcze. Wszystkie baniaki mi się rzucają niestety. Dobra, stoisz, to stój. Stawimy Cię tu i jeszcze jeden baniaczek. Hop. Koziego mleka. I możemy to kozie mleczko do fabryczki przetransportować, żeby zamieniło się
kozi serek. Bo ta fabryczka moja powoli, ale produkuje i ta obróbka mleka na pewno daje dużo lepsze efekty finansowe niż sprzedaż takiego mleka surowego, że tak powiem, nieobrobionego. Zawsze to serki więcej kosztują niż mleczko, więc tak to wygląda. Zastanawiam się tylko, gdzie ja chcę zostawić tą beczkę i może ja bym tą beczkę zostawił mimo wszystko, ale jednak tam pod ogródkiem działkowym, więc jedźmy do ogródków działkowych. Tam zostawimy beczkę. No a traktorek oczywiście odeślemy. Ile się da, odeślemy jakimś umyślnym, a resztę drogi przejedziemy może poza nagrywaniem. Bo najpierw zajmiemy się chyba jednak koszeniem łąk, a w drugiej kolejności zrobimy pole zaraz za biogazownią. Beczkę postawimy gdzieś tu, na naszym terenie, o, i niech ona będzie uprzejma sobie tu poczekać. Dobra, a traktor wypuścimy na drogę i puścimy szoferaka, żeby choć kawałek nim podjechał. Ok, moi kochani, no cóż, myślę, że zaczniemy koszenie od bawołów. Więc bierzemy kosiareczkę, które to jest ustrojstwo, tutaj, i bierzemy się do pracy. Dobra. Proszę mi to podłączyć. Opuszczamy. Z takim widoczkiem będzie nam łatwiej. No i robimy pierwszy kurs. Ja tutaj nie będę kosił tak super dokładnie od słupka do słupka, tak mniej więcej jak to poprzednio robiłem, więc wybaczcie. Pojeżdżę troszeczkę i widzimy się na skoszonym. Słuchajcie, ok, trawka została skoszona na tyle, na ile tego wymagałem. Wypadałoby ją teraz elegancko zgrabić i pozbierać. Ale też muszę uważać, bo za chwilkę skończy mi się benzynka. No i to nie będzie miłe. Dobra, tak się zastanawiam, jak to się stało, że to stoi tak tu bokiem. W ogóle przydałoby mi się tu jakaś myjka, słuchajcie. Może ja kupię jakąś myjkę. I ją tutaj gdzieś byśmy postawili. Jeszcze nie wiem gdzie, ale tutaj mamy taką kategorię narzędzia. O, i tu może stać taka myjka. Ale też gdzieś tu była taka taniocha. Myjka za 500. Zachodzi na inny obiekt. Teren do ciebie nie należy, ale gdzieś tu, co? No właśnie, gdzieś tu mogłaby stanąć i moglibyśmy gdzieś tutaj myć te nasze. Aż dotąd mogę ją postawić.
To postawmy ją tu przy płocie. Hop. Do tego dorobimy jej troszeczkę tutaj jakiegoś żwirka. Betonu? Nie, gdzie jest żwirek? Beton. Asfalt. No proszę was. Takiego żwirka myślę, że ok. No chodź tu bliżej. O, i to taki będzie obszar do umycia. Myślę, że zupełnie spoko. Gdzie będziemy mogli umyć te nasze pojazdy. No a teraz muszę jakoś tutaj magicznie zaczepić zgrabiarkę. Tak postawiłem kosiarkę, bo nie przyszło mi do głowy, że ta zgrabiarka tutaj tak fatalnie stoi. No i nie wiem, czy coś tu nie trzeba będzie poprzestawiać. Zaraz zobaczymy. No, załapiemy. Może to niezbyt elegancko, ale żeśmy załapali. Dobra, nawet żeśmy za bardzo tutaj nie zrobili sobie problemów z kosiarką. To spróbujmy maszynę rozłożyć. No, cudownie. Teraz tak, zbiera ono na prawą stronę, więc musimy zmienić kierunek jazdy. No i zabierzemy się za zgrabianie. Ja myślę, że już czas najwyższy, ponieważ mam coraz lepsze te sprzęty, też jakąś większą zgrabiarkę kupić, myślę. To by nie było głupie. Bo ta zgrabiareczka, ona troszeczkę już malutka jest, nie? Fakt jest faktem, że była tania. No ale ja już też tak nie bieduję jak dawniej, więc wydaje mi się, że mógłbym mieć te zgrabiareczki też już większe. No i trzeba będzie o tym w przyszłym roku pomyśleć. Bo trawy ma być więcej, więc może i te zgrabiarki przydałyby się większe. Dobra, słuchajcie, ja tu chwilkę pojeżdżę i widzimy się, tak patrzę na zegarek, ale jest dopiero 30 minut nagrania, więc widzimy się jeszcze za chwilkę. Ok, słuchajcie, zgrabianie myślę, że mamy już za sobą. Tutaj ścieżki lepiej lub gorzej, ale poustawiałem i teraz wypadałoby zatrudnić, tylko może umyjemy tą maszynę, zatrudnić belownicę, nie? Myjkę postawiłem tu i sądzę, oj, jakieś krzaczory, ale sądzę, że mi tutaj wystarczy. No traktor też będzie wymagał za chwilkę zatankowania, więc trzeba będzie jakiś kanisterek mu tutaj przywieźć, ewentualnie. Zobaczmy, dokąd to starczy. No tu widzę, starczy. Co my tu myjemy? Dobrze, tego kuna myjemy. Po raz pierwszy, słuchajcie, po 20 godzinach gry. Po raz pierwszy używam myjki. Ot, taka ciekawostka jest. Zobaczcie, jakie mam piękne narzędzie. I ja bym uznał, że ono jest wyczyszczone, ale z prawej strony błoto jest 17. Więc jeszcze nie. Dobra, to teraz może zajmiemy się tym traktorem. Błoto 100%. No, dobra, ale ubywa. Może napis będzie w końcu widoczny.
Będzie piękny fent, jak nówka. Zobaczcie, zaczyna znowu błyszczeć. Pięknie. Było to 45. No. No dlaczego nie ucieka? Teraz ucieka. No powiem otwarcie, że bez tego menu z prawej strony to moglibyśmy mieć duży problem z oszacowaniem, czy to jest jeszcze brudne, czy nie. Czy ja tutaj to myję chociaż trochę? Widły. O, sznurek mi się kończy, ale... Fent, a widły. O, tutaj mamy widły. Dobra, trafiłem. Zaraz będą błyszczeć. Nie mogę iść dalej. Dobra, nie idę. Wszystko mam pięknie umyte. Odłożone. Teraz wypada tylko zaparkować. I zabrać się za belowanie. Dobra, myślę, że kon może tu zostać. Opuścimy go. Podłączymy. Dobrze. I podłączymy belownicę. Ideolo, pięknie. Kurczę, ja nic nie chciałem odłączać. Dobra, może niech tak zostanie. No i zajmijmy się belowaniem. Belowanie najfajniej jednak się robi z widoku z kabiny. Nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam robić z widokiem z kabiny. Dobra, trawka się zbiera i tutaj mamy prostą sprawę, bo a właśnie, a propos pensji pracowników, to może zerknijmy, może coś ciekawego, jakiś kontrakt Orka 21 tysięcy, no nie no, takiego kontraktu na 28 to nie można przepuścić. 28, pstryk, odwiedź, tu poprosimy dostawę ze sklepów, bo to się będzie opłacało. Orka, poproszę, pożycz przedmioty. Mamy to. Orka będzie długo trwała, ale jest godzina 10. Więc ten John Deere, no to jest maszyna. Ten John Deere powinien zdać radę to wyorać dzisiaj, czyli w listopadzie. Mamy jeden dzień tylko. Dobra, zatrudnimy pracownika i zerknijmy, co my tu jeszcze mamy za zlecenia. Orka za 5, sianokosy, zbiór plonów. Od razu patrzę, jak te kombajny wyglądają i to nie jest dla mnie. Te sianokosy ewentualnie można by się zastanawiać właśnie, bo 44 to też jest fajny obszar do sianokosów. Odwiedź, tak, i tutaj też poprawimy dostawy. Sianokosy, pożycz przedmioty, tak jest. No, bo ten Magdon, on tutaj bardzo dobrze daje sobie radę, jeśli chodzi o sianokosy i ja praktycznie nie mam nic wtedy do roboty. W sensie jak... może jeszcze trzeba cofnąć. W sensie jak zatrudnię pracownika. Dobra, teraz do przodu wajcha.
Nie wiem, czy nie za mocno przejechałem. Nie. Powinienem móc podłączyć bardzo dobrze. Na wprost niemal. Podłączy tu znowu pracownik. I niech sobie tutaj pracują, a ja bym wrócił do... dokąd? Ja bym wrócił do... No, prawie. Do moich sianokosów chyba. Kamień 1500 i co? I tu mamy kurczak max. Nie wiem, co teraz się wydarzy, powiem otwarcie, jak ja będę chciał gdzieś ten kamień wysypać. Może tak, wyłącz. Podnieść do góry maksymalnie. Ile ja mam tego kamienia tutaj? Jeszcze raz. 1500. Ciekawy, czy go będę mógł do łyżki oddać. Spróbujmy taki eksperyment zrobić. O, tak mam łyżkę. I zaraz będziemy próbowali w tą łyżkę trafić naszym taśmociągiem. Dobra, jest włączony. O, jak będzie nisko, to myślę, że będzie mi łatwiej trafić. Ha. Nie. A już myślałem, że mamy to. No, jedźmy. Jest. Dobra, chyba oddałem wszystko. Nie wszystko. Teraz oddałem wszystko. I już jestem przeszczęśliwy. Sprawdźmy tylko. Tak, nic nie mamy. Więc możemy z zupełnym tutaj spokojem wtoczyć się do produkcji wapna, worków wapna. Się zastanawiam tylko, czy ja wyłączyłem traktor, który ma bardzo mało paliwa. Mam nadzieję, że tak. Aha. Wjadę? Nie. Dobra. Tylko nie dobra. Teraz może do przodu. I spróbujmy teraz szerokim łukiem podejść. Kurczę, nie tak. O, teraz. No, z tą tutaj wprowadzeniem tego taśmociągu to jest jednak tutaj wyższa szkoła jazdy na wrotkach cały czas. Nie jest to łatwe. I tą workownicę wydaje się, żeby było najłatwiej użyć po prostu super siły i zwyczajnie rzecz ujmując przenieść. Dobra, cofnij i tak w drugą stronę. Dobra. O.
I czy ja teraz mogę coś tu sypnąć? Mogę. Prawie. No zobaczmy jak teraz. Znowu nie jest dobrze. O, tym razem się udało. Dobra. Wyłączmy. Cofnijmy. Najlepiej na wprost by to było cofnąć. Mam nadzieję. O, worki się już tworzą same. I trzeba je tylko poodbierać. Okej. Słuchajcie, no to cóż. Zaczynamy odbiór woreczków. Woreczki będziemy ustawiali nieopodal, tak jak poprzednio. Pytanie, dlaczego nie mogę go podłączyć? Aha, no dlatego, że jest nie pod właściwym kątem. Wygląda, że brakuje nam obciążnika. Panie kochane. Gdzie jest obciążnik? Tam. Weźmy się trochę zapomnieli. No. Odrobinkę. Dobra, to teraz do przodu. Tradycyjnie kilka woreczków. Postawimy je tu. Dobra, pozwólcie, że ja parę tych worków wyprodukuję, bo tutaj chcemy jak najwięcej sobie popracować. Tego damy obok. Ok. Tych woreczków będą 4. I trzeba będzie znowu sypnąć. To chyba ostatni. Dobra, zostawmy go tu. Odjedźmy.
wyłączymy maszynę. Wyłączymy maszynę, przepraszam najmocniej. To nie jest guzik od wyłączenia maszyny, tylko tenże. I może zróbmy taki mały przeskok i skoczmy tu. Gdzieś tu stoi ciągnik. Wsiądź do pojazdu. O. I moglibyśmy zrobić jedną trawkę. Jedną belkę trawy miałem na myśli. Jedną trawkę. Zrobić trawkę, jak to zabrzmiało. Jak zrobić innego jointa, nie? Dobra, taki żarcik. Natomiast dobra, mamy stówkę. Mamy stówkę, cofnijmy. Jakiś rzucik. Ok, zamknij pokrywę. No jedziemy z następną belką. Zrobię jedno kółko, słuchajcie, z wami dookoła i chyba trzeba będzie się zatroszczyć może o paliwo do tego ciągnika. Nie wiem, czy nim pojechać na stację, czy przywieźć mu trochę paliwa, bo on tego paliwa nie ma zbyt wiele. Szkoda, że tylko 10 na godzinę jedziemy. To nie jest za dużo. Ale z drugiej strony to też taka prędkość relaksacyjna, bym powiedział. Na szczęście te moje tutaj zwierzaki są dla tych maszyn bezkolizyjne. Ale pamiętacie, jest ta zgrabiarka stara taka, która niestety ma kolizję. No i to nie jest fajne. Czy ja ją zamkłem? O, teraz zamkłem. Tam 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 tam, jakie tam mgły na horyzoncie, tam 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 ti 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 ti. No i gites. Poprosimy rzut. Belka zjechała, zamykamy i jedziemy. Pam, param, pam, pam. No, nie wchodź mi tu w drogę, panie. Panie krówsko, panie krówką. Pani krówko, panie cielaczku. Taki brykacz to chyba cielaczek, mimo wszystko. Dobra, mamy to. Dobra, można jechać dalej. W sumie to wydaje mi się, że gdybym z tego wszystkiego robił kiszonkę i sprzedał te wszystkie krówki, to być może na tym biogazowni bym więcej zarobił. No ale ze zwierzętami taki troszkę jest, uważam, większy fan. Aczkolwiek tutaj tak, gramy w taką wersję uproszczoną, przecież pamiętacie, że no to jednak ta trawa się nie psuje. Może leżeć 2 miesiące i ona nadal będzie trawą, nic z nią się nie dzieje. No w naturze to nie jest możliwe. Trawa jak nie wysnie, nie zamieni się w siano albo nie zostanie zebrana, to po prostu spleśnieje, skiśnie. Też popsuje się na polu, można tak powiedzieć.
Dobra, tylko teraz pytanie, czy ta moja zgrabiarka tu wszystko, zgrabiarka, belarka wszystko zebrała. No może tak. I wypada teraz zrobić kolejne okrążenie na tych zewnętrznych. No patrzmy. Nie chciałbym dalej cofnąć, bo tam wjadę w ścieżkę, którą będę musiał za moment zbierać, a nie chciałbym tam belki na wprost zostawić. Tak więc... tak. Dobra. Dobra, moi mili, mamy tutaj już 50 minut za nami, to może, żeby tak nie było bardzo wszystkim nudno, myślę, że mógłbym kupić trochę paliwa i tu przywieźć. No, bo ten traktor stąd to mógłby się nie ruszać, tym bardziej, że mam niedaleko CPN-u samochód i mógłbym ze 4 kanistry paliwa tutaj dowieźć zupełnie bez problemu. I to będzie dużo szybsze rozwiązanie, albo mogę kupić w sklepie nawet te 4 kanistry, bo w sumie na stacji benzynowej, pamiętacie, te kanistry się nie ładuje, który jest Hofbergmana, szkoda, bo mógłby się ładować, bo jest to opakowanie kanister wielorazowego użytku. Dobra, tu może się wyrzucić. Dobra, i jedziemy dalej. Słuchajcie, kierownica do tej gry to jest coś pięknego i druga sprawa to jest ten farmstick od Trustbustera. To też jest piękna rzecz. Wasze zdrowie. Natomiast jest to pewien wydatek niestety, ale przyjemność jest no, olbrzymia wtedy. Nie da się ją tutaj z niczym w sumie porównać. Można grać też na klawiaturze, ale to już jest troszkę inaczej. Powiem tak, na klawiaturze czasem mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja zwyczajnie nie nadążam tą kierownicą kręcić, nie? Tak więc wydaje się być to łatwiejsze, ale no bardziej cieszy mnie jednak gra z kierownicą. Dobrze, moi mili, to już myślę, że powoli będziemy się zbliżali do końca tego odcinka. Tak jak mówiłem, tutaj benzynka się kończy, to będzie ostatnia belka wykonana. Benzynka, ropa, co kto woli. Tu widzę, mam trawkę niezebraną do końca, więc spróbuję ją zaraz jeszcze poprawić. I pojedziemy po ropę do traktorka. Okej. Nie wiem, czy ja tego nie zgrabiłem, czy o co chodzi, dlaczego to nie zostało zebrane. Co? Teraz chyba już zostało. Mam taką nadzieję. No okej. A jednak nie wjechałem dobrze. Ciekawostka. Zobaczcie. O, przepraszam najmocniej, ale tutaj też to zostało. To nie jest dużo, ale tak jakoś to brzydko wygląda. Jeszcze cofniemy.
Tu wjedziemy na wprost i ja już, o właśnie, już tam mruga, przepraszam, kontrolka od paliwa, więc no trzeba w to paliwo się, o i tutaj zostaje, dlaczego? Tak jakby z prawej strony trochę gorzej brało, o właśnie, dobra, jedziemy po paliwo. Czyli idziemy do sklepu. W sklepie mamy gdzieś tutaj kategorie różne, podejrzewam. Materiały eksploatacyjne, ale to tutaj nie będzie paliwa. Tylko gdzie tu będzie paliwo? Zwierzęta różne. Różne. No i gdzie te baniaczki? Gdzie ja je kiedyś kupowałem? Drugie różne. O, beczka z dieslem. Kanister. Beczka. A beczka ma 600 litrów. Tylko tą beczkę to musiałbym... A, może weźmy całą beczkę. Beczkę autoloadem myślę, że załadujemy. Tu jest 600 litrów, a tu jest 50, więc 100 litrów 120. 130, 600 litrów to będzie 130 razy 6, to będzie 600. O, będzie trochę taniej. Ale chwilka, bo to jest kanister with def jakiś, a tu jest z dieslem. Dobra, bierzemy beczkę jedną sztuk raz i nie ma co tutaj marudzić. Beczka jest do odebrania w sklepie. W sklepie, no byliśmy w sklepie, to może cofnijmy do sklepu. W sklepie mamy samochód. Tak jest. Tu gdzieś stoi ta beczka nieszczęsna. Myślę, że będziemy w stanie ją zapakować jakoś. Tak jest. Nawet nie muszę specjalnie wycofywać. No 3 minuty do godzinnego nagrania, więc jedę tylko na maksa, żeby zawieźć to paliwo. Będziecie mieli pokaz szybkiej jazdy. Aż mi dech zaparło, słuchajcie, tak staram się nie wylecieć z tej drogi, żeby nie było siary na odcinku. Ale, bo obawiam się, że mógłby na tych zakrętach tutaj mimo wszystko przy tej prędkości wyfrunąć. Przewrócić się być może nawet na bok. No i by to było zabawne dla Was, dla mnie trochę mniej. Okej, dobrze jest, radzimy sobie jak na razie. O, ta tutaj półciężaróweczka jest pod tym kątem znakomita. A ja tu przejechałem skręt, patrzę w lusterka, nic nie widzę, żeby coś jechało. O, już widzę, że jedzie, ale powinien mi wybaczyć, że ja tu skręcę. Przejechałem zjazd, tak jest, zakręt. No, ale tutaj droga jest ubita, więc można się rozpędzić. No, gorszy będzie ten ostatni odcinek, który mnie tutaj pod górkę musi wyprowadzić. No właśnie. Ale tutaj też o dziwo dosyć się łatwo jedzie, bez żadnych takich no problemów. Nawet mi auto zbyt mocno nie podskakuje. Dobra. Podjedźmy do traktora i zobaczmy, czy będziemy w stanie zatankować się z beczki z paki. Hop, hop. No i popatrzmy, będziemy mogli się tankować, czy też nie. Oczywiście. Jeszcze coś w beczce zostało. Zobaczmy, ile zostało w beczce.
I mogę ją podnieść, bo ta paleta ma raptem 200 kg. Jeszcze mam 400 litrów. Ho, ho, ho. To całkiem sporo. Myślę, że możemy ją tu przy wjeździe postawić. O. I będziemy mogli z niej zawsze coś dotankować. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, zdrówko dla Was tradycyjnie. Cześć.